Cześć, w tym odcinku jedziemy po bandzie. Czy można złożyć peceta w kwocie 1000 zł, który poradzi sobie z najnowszymi grami w rozdzielczości Full HD, do tego będzie responsywny w codziennych zastosowaniach i jeszcze dobrze wyglądał? Można i zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Zapraszam. Jestem dumny z tego zestawu, to najlepsze podzespoły, jakie możecie wybrać. Naturalnie wszystko z wyłączeniem obudowy jest używane. Już sam fakt nowej obudowy w tym zestawie jest niemałym zaskoczeniem. Nie szukałem nierynkowych okazji, dlatego wszystkie elementy możecie śmiało zakupić na Allegro i OLX w podobnych pieniądzach. Ja za całość zapłaciłem 1011 zł już z wysyłkami OLX plus Allegro Smart, dlatego kilka paczek mamy za darmo. Prześledzimy teraz dokładnie wszystkie oferty. Zapraszam. Płyta główna MSI B450 Tomahawk Max to prawdopodobnie jedna z najlepszych płyt na B450. Płyta jest w formacie ATX, charakteryzuje się ponadprzeciętnym jak na B450 potencjałem OC, dobrym audio Realteka ALC 892, ciekawym wzornictwem oraz wsparciem do RGB. Zakupiłem ją na Allegro w cenie 200 zł razem z kościami pamięci, do których przejdziemy za chwilę. Wysyłka z Allegro Smart wyniosła całe 0 zł. Możecie również szukać płyt głównych na chipsecie A520 lub, jeśli dopisze Wam szczęście, na B550. Pamiętajcie jednak, że na chipsecie A520 overclocking będzie zablokowany. Pamięci RAM natomiast kupiłem od tego samego sprzedawcy z innej oferty. Crucial 16 GB w dwóch modułach o taktowaniu 3000 MHz i opóźnieniach CL15. W podobnej cenie, dobrze szukając, znajdziecie moduły o taktowaniu 3200. Myślę jednak, że schodząc lekko z opóźnieniami do CL16 na tych kościach stabilnie wykręcimy 3600. Mowa jednak o 2-3 FPS różnicy, dlatego niespecjalnie musicie tym przejmować. Za płytę plus RAM, jak już widzieliście, zapłaciłem 300 zł. Procesor to Ryzen 5 3600 na podstawce AM4, to jednostka 6-rdzeniowa, 12-wątkowa, cache łącznie liczy 35 MB, rdzenie taktowane są zegarem bazowym 3,6 GHz, w trybie turbo do 4,2, w grach osiąga wydajność i5 10400F, natomiast w zastosowaniach kreatywnych, m.in. w renderze, wypada zdecydowanie od niego lepiej. Moją sztukę wraz z boksowym chłodzeniem zakupiłem w cenie 190 zł. Jako magazyn danych kupiłem używany dysk Intel Pro 7600P 256 GB na złączu M2 i oczywiście protokołem NVMe PCI Express generacji trzeciej. 256 GB to maks, na jaki nas stać w tym budżecie, natomiast dysk zapewni nam przyzwoite osiągi. Cena 49 zł. Czas na kartę graficzną. Jak myślicie, co wybrałem? W tym budżecie mamy coś pomiędzy 250 a 280 zł. Poprawna odpowiedź to RX 580 z pamięcią 8 GB na 256-bitowej szynie pamięci. Czy pracowała w koparce? Oczywiście, że nie. Nigdy. Tak, legendarny Polaris. RX 580 w ładnym wydaniu od Asusa. Koniecznie w wersji z pamięcią 8 GB. Kartę kupiłem na OLX od sympatycznego sprzedawcy w kwocie 282 zł już z doliczoną wysyłką do paczkomatu. A teraz prawdziwy hit. Szukałem obudowy używanej w kwocie do 90 zł i jakie było moje zdziwienie, gdy na Allegro trafiłem na nową obudowę, uwaga, z bocznym panelem ze szkła hartowanego w cenie 93 zł. Czy to w ogóle możliwe? Zaraz się przekonamy, rozpakujemy ją i sprawdzimy, czy lepiej kupić używaną obudowę znanego producenta, czy może taką chińską, no-name'ową, ale zawsze nową. Rozpakowałem. Obudowę Dark Flash DK100 polecam z pełnym przekonaniem. Blacha jest naprawdę cieniutka i o ile nie planujecie na niej siadać, problemu stanowić to nie powinno. Boczny panel jest faktycznie szklany, frontowy w tym modelu niestety jest zamknięty, możemy posiłkować się wentylatorami na topie,
Zależnie od płyty głównej zmieścimy dwie sztuki 120 mm lub 140 mm. Producent zadbał o dodatkowe porty, mamy więc łącze jack oraz 3 razy USB, w tym jedno w standardzie 3.0. I na koniec zasilacz. To, co nas interesuje, to minimum 550 W i co najmniej certyfikat 80 plus brąz. Po mojej lewej stronie widzicie teraz kilku zaufanych producentów zasilaczy. Na OLX regularnie wpadają ciekawe oferty na używane zasilacze. Po lekkich negocjacjach, ostatecznie w cenie 97 zł z wysyłką OLX, kupiłem zasilacz Shiftek z serii Proton o mocy 600 W i certyfikatem 80 plus brąz oraz przewodami w czarnym oplocie. Podsumujmy wszystko. Łączny koszt 1011 zł. Na poszukiwania poświęciłem 2-3 godziny, prawie wszystko kupiłem w jeden wieczór, chyba tylko płytę główną domówiłem następnego dnia rano. Wszystko już dotarło, biorę się więc za montaż i zaraz wracam. Miejsca na poprowadzenie przewodów jest w sam raz, nawet przy zasilaczu niemodularnym. Płyta główna montowana jest jednak blisko górnej krawędzi, co może ograniczać instalację wentylatorów na topie, płytach z rozbudowanym radiatorem na sekcji zasilania. Jest prawdziwy król opłacalności, którego nie musisz wstydzić się na biurku. Wentylatory nie zostały wliczone w cenę, dołożyłem z własnych zasobów, w sumie 3 120 mm od firmy Deepcool, nie wpływają one na ogólną wydajność. Na końcu odcinka do wygrania 3 zestawy wentylatorów, oglądaj do końca. A teraz podsumujmy specyfikacje. Zajrzyjmy do BIOSu. Pamięci zostawiłem z predefiniowanym profilem XMP, a więc o taktowaniu 3000 MHz i opóźnieniami CL15. Podkręcanie procesora sobie darujemy, na stokowym wentylatorze i tak za dużo nie wyciągniemy. Resize bar włączony. Sprawdź również, czy jest włączony moduł TMP 2.0. Wymagany będzie przy instalacji Windowsa 11. Zaczynamy standardowo, na początek Cinebench R23. - 8700 punktów to dobry stokowy wynik. Mamy jeszcze spory zapas, ściągając limity mocy bezproblemowo przekroczymy 10 000 punktów, zrównując się tym samym z i5 11400F. Dysk minimalnie zawodzi, na Allegro sprzedawca deklarował wyższe transfery. Jest oczywiście nadal ok, ale może warto poszukać coś innego. Widziałem modele Samsunga w zbliżonej cenie. Teraz gry. Na początku Doom Eternal, rozdzielczość Full HD, ustawienia wysokie. Dobry wynik i zarazem maks, jaki wyciągniemy z RX 580. Procesor ma jeszcze spory zapas, z mocniejszą grafiką w rozdzielczości 1440p sprawdziłby się równie dobrze. Notujemy średnio 110 klatek na sekundę. Schodząc z ustawieniami na średnie, otrzymujemy średni klatkarz na poziomie 130.
Warzone, rozdzielczość Full HD, ustawienia normalne, FSR włączony, widoczność 100%. Średni FPS oscyluje na poziomie 85 klatek. Procesor nagrzewa się do 80 stopni i jest ok, pamiętajmy, że korzystamy z boksowego chłodzenia. Bardzo dobrymi temperaturami natomiast może pochwalić się RX 580 w wydaniu od Asusa. Zwykle nie przekracza on 65 stopni. Schodząc z ustawieniami na niskie, zyskujemy dodatkowe 10 klatek. Warzone zwykle mocniej obciąża CPU, nadal jednak wąskim gardłem pozostaje RX 580. Resident Evil 4 Remake, ponownie rozdzielczość Full HD, ustawienia średnie. Możemy mówić o w pełni komfortowej rozgrywce, klatki oscylują najczęściej na poziomie 60. Schodząc natomiast z ustawieniami na mieszane niskie, średnie, naszym oczom ukazuje się już wynik trzycyfrowy. Na koniec Fortnite, o którego prosiliście. W takiej konfiguracji na ustawieniach średnich w rozdzielczości Full HD zdecydowanie przebijamy 100 fps. Bardzo dobry wynik i w pełni komfortowa rozgrywka. Warto również pamiętać, że ten zestaw nie zamyka się na rozbudowę. Możemy w późniejszym czasie dołożyć lepsze chłodzenie i uwolnić pełny potencjał Ryzena 5 3600 lub na przykład wymienić kartę graficzną. Czas na podsumowanie. Jeśli masz ograniczony budżet i szukasz komputera do pracy na co dzień oraz grania w rozdzielczości Full HD na ustawieniach niskich oraz średnich, nie zastanawiaj się. A teraz konkurs. Do wygrania 3 zestawy potrójnych wentylatorów 120 mm RGB wraz z kontrolerem firmy Deepcool plus pasta termoprzewodząca również od firmy Deepcool. Zestaw z pewnością przyda się w budowie nowego komputera. Zasady są proste. Odpowiedz na pytanie w komentarzu, jeśli miałbyś 200 zł więcej w budżecie, jaki jeden podzespół wymieniłbyś na lepszy? Czy byłby to przykładowo droższy o 200 zł procesor, a jeśli tak, to jaki? Do najbardziej kreatywnych osób wyślę zestawy wentylatorów wraz z pastą. A teraz już dziękuję za uwagę i niebawem zapraszam na odcinek specjalny. Zapraszam również do komentowania oraz subskrybowania kanału. Ja nazywam się Mateusz Niemczyk, a Ty oglądasz kanał Manitech. Do usłyszenia.